Witajcie! Zapraszam na film z serii Sploty, gdzie pokażę dzisiaj, jak wykonać splot kończący koszyk. I to będzie splot, którego możecie używać wtedy, kiedy ta górna część koszyka jest wyplatana splotem potrójnym, splotem z 3 rurek. Splot jest fajny do wykorzystania w momencie, kiedy zostanie Wam tylko troszeczkę, tylko parę centymetrów rurek osnowy. Wtedy bez problemu możecie zakończyć taki kosz właśnie tym splotem z 3 rurek, który dzisiaj będę pokazywać. Efekt końcowy jest mniej więcej taki. Zobaczcie, o co chodzi. Chciałabym Wam pokazać bardzo prosty sposób na zakończenie kosza. Wtedy, kiedy mamy u góry wykonany splot 3 rurkami. Będziemy wykonywać ten splot 3 rurkami do końca, jednocześnie chowając rurki osnowy. Zobaczcie. Wykonujemy normalny splot 3 rurkami, czyli rurka najstarsza, najbardziej w lewo, z lewej strony wykonała swój ruch i teraz zaraz tutaj do niej dokładamy 2 rurki osnowy, które leżały po lewej stronie, sąsiadująco z lewej strony. One są jedną grupą. Robimy kolejny ruch splotu 3 rurkami, czyli bierzemy tą rurkę, przechodzi ona jak zawsze górą, zahacza się o wolne rurki osnowy z prawej strony i do nich dokładamy osnowę, która jest po lewej stronie. I znowu kolejny ruch. Zwykły splot 3 rurkami i od razu dokładamy rurki osnowy. Tak robimy naokoło. Te rurki osnowy, które dołożyłam, one nie będą mi już do niczego potrzebne. Później je na króciutko przytnę, a rurki, które wykonują splot 3 rurkami, dalej naokoło koszyka, muszą przejść zawsze górą, zawsze nad wszystkimi rurkami, które sobie tak po skosie tutaj na dół leżą. Czyli ta moja rurka, raz, dwa, trzy ze splotu, przechodzi nad nimi wszystkimi, zahacza się o kolejną rurkę i dokładamy rurki osnowy. Kiedy została nam już ostatnia rurka, ostatnia osnowa do schowania, robimy nadal zwykły splot 3 rurkami, ale musimy go przepuścić pod spodem. Pod wszystkimi rurkami, które nie były rurkami ze ścianki koszyka. Widzicie? Tutaj jest to miejsce. To były nasze ścianki koszyka. I pod wszystkimi rurkami, którymi plotłyśmy ten ostatni rządek, przepuszczam najpierw rurkę ze splotu potrójnego i dokładam do nich rurkę osnowy. Jedną i drugą. I jeszcze dołożę sobie raz rurkę ze splotu, również tutaj, gdzie są rurki wychodzące jako rurki osnowy, dokładnie w to miejsce. W ten sposób wykonałyśmy ostatni rządek splotu 3 rurkami, jednocześnie chowając osnowę, którą ja w tej chwili jeszcze pociągam troszeczkę w prawo, dociskając mocno, tak żeby nasz splot się trzymał. Za chwilę
wszystkie te końcóweczki tutaj równiutko obetnę szczypcami. Nie za blisko, nie za daleko, tak, żeby można było je ładnie schować pod splot. Myślę, że taka odległość wystarczy. Wszystkie rurki zostały ucięte na równo i w miarę możliwości schowane pod splot, ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dała tam jeszcze odrobiny kleju. Oczywiście takiego kleju, który wysycha na bezbarwnie, tak żeby rurki się przykleiły i żebym miała pewność, że nic złego się z nimi nie wydarzy. Było mi miło gościć Was na moim kanale. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do pozostawiania komentarzy. Zgłaszajcie swoje uwagi, mówcie, co jest fajne, co jest niefajne. Bardzo chętnie spełnię również Wasze prośby dotyczące konkretnych splotów czy konkretnych rzeczy do wykonania, do pokazania. W takim razie do zobaczenia i mam nadzieję, że będziecie z chęcią stosować ten rodzaj zakończenia kosza w Waszych pracach. Cześć!